Thank you. It is a great honor to address the people of Poland at this rally for health freedom and resistance to coercive and dangerous vaccination practices. To wielki zaszczyt zwracać się do Polaków podczas tego wiecu na rzecz wolności, zdrowia i oporu wobec przymusowej i niebezpiecznej polityki szczepień. I send greetings to Poland from my friend Jurcej Zimba, who faces arrest and prosecution if he returns to Poland for marketing an unlicensed drug here. That drug? Wheatgrass. Really, wheatgrass. The drug companies must be desperate. Przesyłam wam pozdrowienia od Jerzego Zięby, który ryzykuje aresztowanie, jeśli wróci do Polski za sprzedaż nielicencjonowanych leków, czyli trawy pszenicznej. Firmy farmaceutyczne muszą być bardzo zdesperowane. He believes that actually, and he sent me a message this morning, that his life is in danger here because of the movies that he's made, the videos that call out the truth about vaccine safety. Jerzy Zięba mówi, że jego życie jest zagrożone z powodu tego, że tworzy filmy, które mówią o tym, jaka jest prawda. As a physician and a scientist, I've studied vaccines and vaccine safety since 1990. And in that time, I have witnessed a worldwide tsunami of vaccine injury, severe, permanent injury that was almost certainly avoidable. Jako lekarz i naukowiec badałem szczepionki i bezpieczeństwo szczepionek od 1990 roku. W tym czasie byłem świadkiem światowego tsunami powikłań poszczepiennych, poważnych, trwałych uszkodzeń zdrowia, które prawie na pewno mogłyby zostać uniknione. As a filmmaker, I am determined to do everything I can to put an end to this suffering by exposing the truth. Jako twórca filmowy jestem zdeterminowany, by zrobić wszystko, co w mojej mocy, by położyć kres temu cierpieniu poprzez ujawnienie prawdy. You may have heard things about me in the media. The claims are false. But as the lack and safety and efficacy of their vaccines is being laid bare for everybody to see, their lies are all the vaccine zealots and the industry profiteers have to offer. Być może słyszeliście wiele rzeczy na mój temat. Te twierdzenia są nieprawdziwe. Są one wszystkim, co fanatycy szczepień mogą zaoferować. Public health measures such as vaccination should rely upon public trust in the vaccine policy makers. When that trust is gone, all that is left is force to further their objectives. And forced medical procedures are a disgrace, and they are an admission of failure, and they are a road to nowhere. Środki w zakresie zdrowia publicznego, takie jak szczepienia, powinny opierać się na publicznym zaufaniu do decydentów politycznych zajmujących się szczepionkami. Kiedy zaufanie to przemija, wszystko, co pozostało do osiągnięcia celów, to jest siła, a wymuszone procedury medyczne to hańba, przyznanie się do porażki oraz droga donikąd. The people of Poland must have control, must have dominion over their bodies and those of their children. Parents know what is best for their children, and they have always known that. Mothers must trust their instincts, and the world will be a safer place.
Mieszkańcy Polski muszą mieć kontrolę i władzę nad swoimi ciałami i nad ciałami swoich dzieci. Rodzice wiedzą, co jest najlepsze dla ich dzieci i zawsze wiedzieli. Matki muszą ufać swojemu instynktowi, a wtedy świat będzie lepszy. Now measles is the rod with which the authorities beat the public. The headlines claim the return of a killer disease, while men in white coats protest the need to maintain herd immunity to protect the vulnerable while being paid a bonus for every fully vaccinated child. The blame for the return of measles is put on you. It is a currency of fear and it is a false narrative. A dziś odra jest wykorzystywana przez władzę jako bat na obywateli. W nagłówkach gazet pojawia się informacja o powrocie choroby zabójcy. Mężczyźni w białych kitlach manifestują potrzebę utrzymania odporności stadnej w celu ochrony najsłabszych. Winę za powrót odry zrzuca się na was. Jest to powszechne użycie strachu. Jest to fałszywa narracja. I have come to tell you why. The real problem is the failure of their vaccine. Przyszedłem powiedzieć wam dlaczego. Prawdziwym powodem jest porażka polityki szczepień. First, there was measles before vaccination. When mass measles vaccination was first debated in 1961 in the United States, many eminent doctors warned against it. At that time, nearly 60 years ago, measles was a mild disease of childhood and was rapidly becoming milder and milder. In fact, there had been a 99.96% reduction in fatality from measles by the time the vaccine was introduced. Po pierwsze, odra istniała przed szczepieniami. Kiedy w 1961 roku w Stanach Zjednoczonych debatowano na temat masowych szczepień przeciwko odrze, wielu wybitnych lekarzy ostrzegało przed nimi. Odra była łagodną chorobą dzieciństwa i szybko stawała się łagodniejsza i łagodniejsza. W rzeczywistości przed wprowadzeniem szczepionki śmiertelność z powodu odry zmniejszyła się o 99,96%. To było 60 lat temu. This dramatic decline in measles deaths and the severity of measles was due to natural herd immunity. Almost everybody experienced measles, but they did so as children when measles is mildest. Measles is a more dangerous disease in babies under 1 and in adults. Ten dramatyczny spadek liczby zgonów i dotkliwości odry wynikał z naturalnej odporności stada. Ludzie przechodzili odrę jako dzieci, kiedy choroba ta jest najłagodniejsza. Odra jest bardziej niebezpieczna dla niemowląt powyżej 1. roku życia oraz dla dorosłych. Natural herd immunity allowed measles to be experienced in childhood. And this was achieved principally by two things. One, exposure to measles in childhood led to lifelong immunity from the disease, so people did not get measles as adults. Naturalna odporność stada pozwalała na przejście odry w dzieciństwie. Działo się tak dzięki dwóm czynnikom. Po pierwsze, narażenie na odrę dawało stałą, trwałą odporność, więc ludzie nie chorowali jako dorośli. Number two, pregnant mothers who had measles in childhood gave very good immunity to their babies in the womb and in their breast milk. And this protected babies under the age of 1.
Po drugie, ciężarne mamy, które miały odrę w dzieciństwie, przekazywały bardzo dobrą odporność swoim dzieciom już w łonie matki oraz poprzez mleko matki. And then came vaccination. When the vaccine was introduced, certain promises were made by the vaccinologists. One dose of vaccine would protect all children. One vaccine would protect everybody for life. Measles would be rapidly eradicated. There would be no brain damage, permanent injury or death, and the vaccine could not be spread from the vaccinated to the unvaccinated. Potem przyszły szczepienia. Kiedy szczepionka została wprowadzona, pewne obietnice zostały złożone przez wakcynologów. Jedna dawka szczepionki miała chronić przez całe życie, tak samo jak naturalne zachorowanie. Odporność miała trwać całe życie, miało nie dochodzić do uszkodzenia mózgu, trwałego urazu ani śmierci. Szczepionka nie miała mieć możliwości rozprzestrzeniać się od szczepionych do nieszczepionych. Odra miała być bardzo szybko wyeliminowana. All of these promises have proven to be false. When they were made, they weren't lies. They were something far more dangerous. They were based upon a zealous belief. Wszystkie te obietnice okazały się być fałszywe. W tamtym momencie nie były one fałszem ani nieprawdą. Było czymś gorszym, ponieważ były to wierzenia fanatyków. Worse than this, vaccination, measles vaccination has destroyed natural herd immunity. And with it, the natural transition of measles to be a milder and milder disease. Vaccine immunity is not lifelong and is not protective, not even with multiple doses of the vaccine. Adults vaccinated as children are no longer protected. Adults are now susceptible to measles when it is a more dangerous disease. Co gorsza, szczepionka zniszczyła naturalną odporność stada, a wraz z nią naturalną zmianę odry na łagodniejszą chorobę. Szczepionka nie daje odporności na całe życie i nie chroni nawet przy wielu dawkach przypominających. Dorośli są teraz podatni na odrę, gdy jest ona bardziej niebezpieczna. Mamy na rynku produkt, który odnosi ogromne sukcesy handlowe właśnie dlatego, że nie działa. And so, in terms of volume of sales, we have a commercial product on the market that is a huge success precisely because it doesn't work. Second, mothers who have been vaccinated do not give good immunity to their babies. Children under 1 are now susceptible to measles when it is more dangerous, and this is happening today. Po drugie, matki, które zostały zaszczepione w dzieciństwie, nie przekazują dobrej odporności niemowlętom. Dzieci poniżej 1 roku życia są podatne na odrę, gdy jest ona najbardziej niebezpieczna. I tak się dzieje dzisiaj. Because the vaccine does not work as we were promised, as we are still promised, then it has made measles a more dangerous disease. Ponieważ szczepionka nie działa tak, jak nam obiecano, odra staje się coraz bardziej niebezpieczną chorobą. And now, just as with antibiotics, leading to the creation of dangerous multi-resistant bacteria, bad vaccines like measles, I believe, have led to the emergence of a new strain of measles in Europe, in France and England in particular, that is resistant to any protection that is given by the vaccine. And that is a very dangerous and worrying situation. A teraz podobnie jak w przypadku antybiotyków, prowadzących do tworzenia się niebezpiecznych, odpornych na antybiotyki bakterii, kiepskie szczepionki doprowadziły, jak sądzę, do pojawienia się w całej Europie nowego szczepu odry,
który jest prawdopodobnie odporny na wszelką możliwą ochronę, jaką może dać tylko szczepionka. Jest to bardzo niepokojąca sytuacja. Medical arrogance assumed dominion, control over measles, and medicine now looks very foolish. That same failed medical arrogance has no place in dictating that your children must be force vaccinated against your wishes. The people of Poland must demand fully informed consent. Nothing less will do. Your children are not and never will be wards of the state. Medyczna arogancja założyła wyższość nad Odrą. Medycyna wygląda teraz bardzo głupio. Ta sama arogancja medyczna, która poniosła porażkę, nie ma prawa dyktować, że wasze dzieci muszą być szczepione siłą, wbrew waszej woli. Obywatele Polski muszą żądać w pełni świadomej zgody. Muszą być w pełni poinformowani. Dzieci nie mogą być dobrami stanu. I have one thing left to say. Today the people of Poland have shown the world how to protest. And the answer of the authorities is a man in a red wig. This is not the first time in history that you have been called upon to change the world. In 1980, there was Solidarność. And now the Soviet Empire is no more. I call upon you once again, people of Poland, to show the world how to stand up to tyranny. Thank you. Mam jeszcze ostatnią rzecz do powiedzenia. Dzisiaj Polska pokazała całemu światu, jak protestować. I tu widzieliśmy odpowiedź naszych władz medycznych. To nie jest pierwszy raz, kiedy jesteśmy wołani do tego, żeby zmienić świat. W 1980 roku była Solidarność. I teraz już nie ma Imperium Radzieckiego. Dlatego wzywam was, żebyście pokazali, jak odeprzeć tą tyranię. Wolność wyboru. Wolność wyboru! Wolność!